Pierwszy poranek nad oceanem postanowiliśmy go spędzić przy wschodzie słońca. Chyba tego nie doświadczymy, bo są chmury, ale i tak jest fajnie. Tutaj przy tym hotelu, co jesteśmy, są na plaży łodzie rybackie. Wczoraj z tymi rybakami zagadaliśmy. No i się okazało, że oni wypływają koło 3:00 na ryby, koło 6:00, 7:00 wracają, więc też będziemy pewnie świadkami, co tutaj nam, no nie nam, no ale co dzisiaj uda im się złowić i co przywiozą. Nie wiem, jak to się dalej będzie odbywało, kto będzie odbierał te ryby, więc ciekawi jesteśmy, jak to będzie wyglądało. Tutaj ci rybacy mają troszkę większe łodzie, takie z wysokimi burtami, z silnikiem, łodzie motorowe, ale też mają takie łódeczki bardzo niewielkie. Tak, tu do jednej tak trochę zajrzę. Taką bardzo wąską łódeczkę. To jest naprawdę wąskie, to jest szerokość mojej dłoni. Wąska taka łódeczka z trochę szerszym dołem. Tak ją w przekroju spróbuję pokazać. Z wiosłem. Tu jest chyba oświetlenie. I z takim wspornikiem przywiązanym na sznurkach dwoma takimi wygiętymi patykami. I tu jest taki element dodatkowy, wspierający. Dzięki temu można tutaj na tych falach się utrzymać. Hello. Hello. This is mullet? O, następny przypłynął. Zerkniemy, co tam jest na pokładzie. A jest i kotwica. Ta łódeczka, tu już następni rybacy dopływają. O. Dosyć dzielnie te łódki na falach działają. O, pan już złapał falę, to płynie tu jak surfer. Tutaj panowie wspomagają jeden drugiego, żeby tą łódkę przesunąć. O, tutaj krab jakiś trafił. Nice. Whitefish. Butterfish. Butter. Okay. Very tasty, very. Hello, can I look? Yes. Oh, so many. Chyba barakuda tutaj. No, różne rybki. Jak łódka przypłynie do brzegu, to wszyscy inni rybacy podchodzą i pomagają. No, you're welcome. No, jak widzicie, wszyscy się zbiegają, pomagają, żeby tą łódkę tam wciągnąć. Ona jest ciężka. Pieski oczywiście tutaj są wszędzie. Nie spotkałem jakiegoś agresywnego, same przyjazne. Tych łódek tutaj jest i po tej stronie plaży troszkę. I tutaj dalej też są te łodzie rybackie. Oprócz tych takich małych łódeczek są także tutaj większe łodzie. Tutaj właśnie panowie chyba szykują się do wypłynięcia. Układają ładnie sieć na tej łodzi. No, łodzie są olbrzymie, ja nie wiem ile ona może mieć. 10 metrów to myślę, że na pewno. Trzeba dobrze sieci ułożyć, bo na wodzie już nie będzie czasu, żeby rozplątywać te sieci. O, tu widzę urwał się sznurek, więc pan na bieżąco dowiązuje, żeby było wszystko jak należy. No i dalej sieć jest układana. Przed chwilą taką łódkę też wypychałem, pomagałem wypychać tym
tam są rybacy, oni wypływali, więc trochę im pomogłem, żeby wypłynąć. Tutaj każdy każdemu pomaga. Więc ta współpraca jest dobra. Tam też ciekawa sprawa, nie wiem, czy to ja dobrze palcem pokażę, ale gdzieś tutaj jest facet, który na linie trzyma. Jest połączony liną z tymi rybakami. Nie wiem, czy to jest w razie czego, jakby był duży prąd wody, żeby tej łódki nie zabrało, bo oni tam mają, nie wiem, parę wioseł, ale to być może się okazać za mało, jakby był uciąg. Więc ten facet cały czas ich kontroluje, trzyma ich na sznureczku. Panowie wypłynęli łódką, a jeden ich trzymał na sznurku, ale to nie o to chodziło. Oni wypłynęli łódką, ta łódka popłynęła tam, cały czas rozwijali sieci i dopłynęła tam. I ci panowie zeszli z tej łódki, teraz ciągną sieć z tamtej strony, a tutaj ekipa ciągnie sieć z tej strony. Ja zaraz im pomogę, bo będą wyjmować chyba ryby, więc idę im pomóc. Wiele osób tutaj wyciąga tę sieć. Jak już się dociągnie do pana, który układa linę, to po prostu trzeba przejść dalej i dalej ciągnąć linę. Ja już doszedłem do momentu, gdzie tutaj są chyba kokosowe takie te liny. Na początku jest drewniany, to nie jest jakiś pływak chyba drewniany. Dalej kamień przywieszony. No powiem wam, że to ciężka fizyczna robota tutaj. Jest co robić. Im więcej ludzi, tym lepiej. Wcale się nie dziwię, że mnie zapraszali tutaj, żeby ciągnąć. Tamta ekipa jest już coraz też bliżej. Zaraz i Dorotka będzie w środku. Pomagają mi starsi i młodsi. Pan tam specjalnie tą siatkę układa, czyli jest jeden człowiek, który się zajmuje układaniem siatki. Jeden cały czas jest tam w wodzie, on nie zmienia swojego miejsca. Chyba też układa siatkę, żeby się dobrze układała podczas wyciągania. Trzeci tam w tych największych falach też tam on w jednym miejscu cały czas jest, też się nie porusza, układa też tą siatkę. No, jest nas, nie wiem, 5 woły robocze, czy 6, którzy ściągają siatkę. Pan ładnie tą siatkę tam układa. Najpierw ułożył taki krzyż, teraz układa tą sieć tak jakby w takie gniazdo. Myślę, że ten krzyż, który został na początku ułożony, to jest po to, żeby później zamknąć całą tą konstrukcję. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy to tak będzie. Sieć idzie coraz ciężej. Nie wiem, czego się można spodziewać. No już sieci są coraz bliżej. Ta grupa, która była oddalona tam daleko, znalazła się dużo bliżej. Ich łódka też już jest dużo bliżej. Ja myślę, że oni byli oddaleni ze 200 metrów od tej, powiedzmy, mojej grupy, w której ja tutaj, z którą współpracuję, a już są jakieś 20 metrów, może 30. Więc tak jakby... Ojejku, ale tej sieci to tam jeszcze jest kawał. Ta sieć jeszcze ze 300 metrów w morze, widzę tam bojki. Tutaj są bojki takie, które jedną część sieci podnoszą, są drewniane bojki, ale też i styropianowe. A też co jakiś czas jest kamień w wodzie, czyli tak jakby jedną część sieci bojka podnosi, drugą część sieci kamień obciąża i dzięki temu jest rozłożona ta sieć. Kurde, oni tak się bardzo nie przykładają, ja chyba za bardzo się przykładam, tak mi się wydaje. Ciężka fizyczna praca, muszę przyznać. Chociaż jest ciepło, bardzo ciepło. Woda też ciepła. O, jaki chłopaczek też fajny pracuje.
No chyba zaraz będzie się działo, bo tu już widzę ruchy. Szef tutaj gdzieś wyskoczył, już nie kieruje z wody, ktoś inny go zastępuje. Chyba panowie odciągają siatkę, która jest na brzegu, żeby zrobić miejsce dla tego połowu tutaj. No teraz to już zostało z 50 metrów, już daleko nie jest. Tam widać bojki, jak się spojrzy na to oświetlone słońcem, może widać te bojki. O, już nawet bliżej, 20 metrów. Teraz już przez to najbardziej wzburzone morze, na tą falę przybojową, tu już w tym miejscu jest ten połów. Ciekawe, co tam będzie. Nie wiem, czego się spodziewać. Pan powiedział, że to jest na małe ryby. Zobaczymy, co to są dla nich małe ryby i ile ich będzie. O, już widzę, na końcu jest taka gęsta sieć. Oni tą sieć teraz tak biorą, żeby pułapkę zrobić z dna i z powierzchni. O, teraz to już idzie ładnie i łatwo. A i tam na końcu jest taka matnia, w której najprawdopodobniej będzie połów. O, rzeczywiście dużo małych rybek tu widzę w tej siatce. Nie wiem, co tam jest na końcu. To jest dosyć duża ekipa, jak widzicie, ludzi, która uczestniczyła w połowie. Tak przypomniało mi się łowienie uklejek na Szymońskim. Ciekawe, ile oni kilo tutaj tych uklejek, powiedzmy, złowią. Rybki już są w sieci, przesypywane dalej. O, tam jakaś taka nadymka też się złapała. O, taka nadymka też jest i ryba idzie do wody oczywiście. Jejku, jaka to jest twarda ryba, jak taki kamień. Jeszcze może w świetle. O! Chwilę ją potrzymam. Tak tu się robi. I kamień odpłynął. Idziemy zobaczyć te maluchy. A, maluchy są w siatce. Ta łódź już została tu przez panów dotransportowana bliżej. Sieć teraz jest, mimo że była ładnie ułożona, to teraz dalej jest gdzieś przenoszona. Znowu w nowe jakieś takie gniazda układana. No a tutaj jest połów. Widzę takie małe jak belony. Tu jest troszkę większa jedna ryba. Ale dużo jest takich rybek właśnie jak belony. Z dzióbkiem. Pan tu prezentuje w sieci tą rybę, jak mam nadzieję, że mógł ją zobaczyć. Nice! To takie ryby z dziobem. Piękne ryby. Te gniazda były tak ustawione, żeby później łatwo z nich było odwijać sieć, żeby ona się nie skręcała, nie plątała. Także ten, kto układa ten cały stosik, no musi się na tym znać. Tutaj później ta siatka jest tak ustawiana w piachu. Wygląda na to, jakby ta siatka miała teraz się suszyć na słońcu. Bo ta druga część tej sieci dokładnie w ten sam sposób jest układana. Idzie chłopiec ze skrzynką i pewnie w tą skrzynkę będą te ryby wsypywać. O, chłopiec przyniósł i wagę, to będziemy wiedzieć, ile te ryby ważą. Which way? O matko, to jest ciężka landara. Ja mam trochę inną technikę, ale moja chyba lepsza do pchania niż do takiego na plecach dźwigania.
Ojejku, ciężkie jak cholera. Dobra, przerwa na fajeczkę i za chwilę dalej będzie robota szła. Teraz miejscową techniką, no też dobrze. Tutaj jak podparte mam na plecach, a nie na lędźwiach, to jest ok. Teraz takimi szarpnięciami już. O, chyba robota zrobiona. Teraz będą wyjmować połów. Ciekawy jestem, co tam będzie. Hello. Come. Ja, my name is Philip. I meet Philip there. Oj, ciężka robota. Teraz idę zerknąć, jakie tam ryby są w siatce. Dosyć dużo ludzi tu jest zaangażowanych w całą tą robotę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. Nawet ze 20 osób myślę tutaj, albo ponad 20 osób było zaangażowanych. Ale kadra kierownicza też była. Jeden Tak. z papieroskiem i patrzył i trzech tam też Stali? się przyglądało. Tak, jak u nas. Ryby są przysypywane teraz. I co, nie na piachę rzucą? Tak wygląda. Będą więcej ważyć. Nie, chyba będzie teraz selekcja. Będą wybierać, gatunkami będą dzielić. Teraz jest selekcja, wybierane są ryby. O, ale widzę, że mieszane. Bo tu nie tylko takie jak belonki, tylko też trochę większe. To jest chyba największa ryba, jaka dzisiaj była w siatce. Piękna. Ja bym to powiedział, że to jest karangs. Są kalmary. Te belonki. I są jakieś takie malutkie rybki ładne. To tak najwięcej takich rybek jest. Tak pan pakuje ponad 3 kg, widzę 3,5 kg. I później tutaj każdy dostaje swoją dolę. Ci, co pomagali za takie garście rybek. Nice. Każdy ma przygotowane liście. Dostaje taką garść na liść. Jak widzicie, tutaj jest trochę już chłodniej, jak było w Sri Lance. Moja wyprawa dobiegła końca. No, był wspaniały wyjazd, wspaniali ludzie. Pokazałem zaledwie mały skrawek tego pięknego kraju ze wspaniałymi ludźmi. To chyba, jakbym miał określić, to chyba najwspanialsi ludzie, jakich spotkałem gdziekolwiek na świecie. Jeśli patrząc na całość, jeśli chodzi o podejście do turystów, do drugiego człowieka, niezwykle pomocni, sympatyczni, uśmiechnięci, przyjaźni. No, czułem się tam naprawdę bardzo, bardzo dobrze i na pewno kiedyś będę chciał na Sri Lankę powrócić. Więc jeśli zastanawiacie się, gdzie pojechać na wymarzone wakacje, to Sri Lanka na pewno jest doskonałym kierunkiem i możecie tam zobaczyć i doświadczyć wielu, wielu rzeczy. Oprócz tego, co wspomniałem o ludziach. Przepiękne góry, pola herbaciane, zabytki, naturalne środowisko, słonie. No tego już też nie pokazywałem, bo to jest kanał wędkarski, więc to na pewno by was nie interesowało. Natomiast taki mały wycinek właśnie też z nad oceanu, łowienie ryb trochę innymi sposobami niż my to praktykujemy, my wędkarze. Ale myślę, że ciekawe. Dla mnie to było ciekawe doświadczenie. Sama możliwość przebywania wśród tych uśmiechniętych ludzi to było coś wspaniałego. Na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Tam, jak widzieliście podczas tego połowu, oprócz powiedzmy takich rybaków, jak ich nazwę zawodowymi, bo oni tak jakby nadzorowali cały ten proces
rybołówstwa, zarządzali tą łodzią, układaniem siatki, odpowiednim ułożeniem tej siatki, no to tam była chyba większość tych ludzi, którzy pojawili gdzieś tam się na tym filmie, to są ludzie, nie wiem czy z pobliskiej miejscowości, po prostu oni codziennie przychodzą nad morze. Jak ci rybacy wypływają na połów, oni tym rybakom w tym połowie pomagają, tak jak ja pomagałem, i później za tę swoją pomoc dostają po prostu garść, 2 garście, nie wiem, może się trafi lepszy połów i dostają więcej tych rybek, natomiast dostają coś takiego, no, można powiedzieć, tak jak się na to spojrzy, takie skromne wynagrodzenie. Ci ludzie po zakończeniu połowu podeszli do drzew, gdzieś tam oderwali jednego ze 2 duże liście i z tymi liśćmi przyszli, żeby na te liście im położyć te ryby. I zadowoleni wrócili do domu i kolejnego dnia znowu przyszli, żeby pomóc tym rybakom i następnego dnia znowu tych samych ludzi widziałem na plaży, którzy pomagali tym rybakom, więc takie zwykłe, proste życie. Ci ludzie tam żyją, mówię o większości ludzi na Sri Lance, żyją po to, żeby zapewnić pożywienie swoim najbliższym, są przy tym bardzo serdeczni. Więc naprawdę takie bardzo, bardzo dobre doświadczenia na Sri Lance. Mam nadzieję, że wam taki film troszkę inny, odbiegający od takich, powiedzmy, europejskich standardów wędkarskich, troszkę, bardzo odbiegający, że wam się to spodobało. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takich, czasami o takich filmach innych niż zazwyczaj. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie.